with huge respect, I have put into TUC the branch the anatomy of a learning problem, the way it's written in our manual for the trainers. And I will just go through with it first with you, but keep in mind this feeling that you just had about the words that gave no picture, so that you can refer to that feeling. Tutaj Petra zrobiła gałązkę, którą przeczytamy, która jest właśnie anatomią, czyli taką analizą problemu uczenia się. I to jest jakby sama treść jest wzięta z manuala, z podręcznika strategii uczenia się Davis'a, ale ona ją zobrozowała w formie właśnie gałązki logicznej z TUC i prosi, żebyście mieli w pamięci, zaraz przeczytamy tę gałązkę całą, ale prosi, żebyście mieli w pamięci właśnie to uczucie, tą sytuację, w której mieliście tą czarną dziurę. So I'm also going to read it in the way we do that with negative branches in TUC. Także przeczytamy ją w formie tej gałęzi negatywnej, jak to robimy w TUC, czyli pokazania tych złych konsekwencji. If an individual encounters a stimulus, jeśli tutaj dziecko doświadcza pewnego bodźca and he does not recognize the stimulus, i nie potrafi rozpoznać tego bodźca, and the stimulus is a written word, or a spoken word, or a symbol, or an object, jako ten bodziec rozumiemy albo napisane, albo wypowiedziane słowo, czy jakiś symbol, czy jakiś obiekt, then he experiences a feeling of confusion. Wtedy dziecko doświadcza poczucia pewnego niezrozumienia. You just experienced that yourself. I właśnie doświadczyliście tego minutę temu. If he experiences a feeling of confusion and nobody likes to be confused, jeśli doświadcza tego poczucia pewnego chaosu, a nikt tego nie lubi, and he tries to recognize the stimulus and to resolve the confusion, i próbuje automatycznie szybko rozpoznać ten bodziec i pozbyć się tego poczucia chaosu, then he uses his non-verbal thinking to mentally examine the stimulus. Więc właśnie używa, bo to jest naturalne, tego sposobu niewerbalnego, żeby w jakiś sposób sprawdzić ten bodziec, co to jest, rozpoznać go. And if he uses non-verbal thinking to mentally examine the stimulus, and non-verbal thinking in this case produces false sensory Więc perceptions, jeśli używa tego swojego stylu myślenia, a ten styl w tym momencie nie daje możliwości rozpoznania, tak, bo brakuje tego obrazu, do tego przykładowych słów, then the different views and perceptions he is examining mentally are being registered in the brain as actual perceptions. Więc te, że powiem, w tym momencie nie do końca prawidłowe rozpoznanie jest zarejestrowane w naszym mózgu jako aktualne postrzeganie. Did any of you have the feeling that somebody else was doing that feeling when you didn't know the word? It was you, right? That's the actual perception. It was really inside that person, not somebody else's perception. It was really you feeling the confusion. Petra pyta, czy mieliście poczucie, kiedy byliście w tym momencie zamieszania, czy to było wasze odczucie, czy że ktoś wam jakby dał, czy to, że sam mam problemy, żeby Państwu przetłumaczyć, bo no, to jest kwestia bardzo takiego subiektywnego poczucia, uchwycenia tego uczucia pewnego chaosu i teraz ono się dzieje, czy to jest moje, czy z zewnątrz. So this happens more often. Więc jeśli to się zdarza ciągle, że tak można powiedzieć, czy dość często, and it brings about an accumulation of incorrect data, like all those words that you did not know in this sentence, gave you a different meaning of the sentence. Tak jak widzieliśmy, że w tym zdaniu było wiele słów, które wprowadziły pewien niezrozumienie, to całość tej informacji była zarejestrowana w naszym mózgu właśnie nieprawidłowo, niezwiązana była z sensem tego zdania. He makes mistakes. Efekt końcowy jest, że uczeń popełnia błąd, a nauczyciel mówi właśnie błąd, źle. So he makes mistakes. Więc idziemy dalej, bo to jest gałązka jedna, tylko podzielona na było miejsca, czyli jeśli popełnia błędy, if he makes mistakes, and nobody likes to make mistakes, a nikt nie lubi popełniać błędów, he experiences emotional reaction. to zaczyna doświadczać coraz więcej takich emocjonalnych reakcji. Making a mistake once is not so bad, but if you're making mistake after mistake after mistake and you don't know why,
Więc jeśli, zrobienie jednego błędu nie jest problemem, ale jeśli doświadczamy tego błędu, czyli różnych błędów ciągle, to i przy tym nie wiemy, dlaczego jest ten błąd, skąd on się u nas pojawia, no to doświadczamy właśnie pewnego rodzaju emocjonalnego już reakcji i frustracji. So, then if he experiences an emotional reaction and the mistake is not corrected and similar mistakes are accumulating, nie są poprawiane, pojawiają się kolejne podobne, to wszystko się kumuluje and the emotional reactions are getting stronger, i dochodzą coraz większe emocjonalne reakcje, then he experiences frustration. Więc doświadcza właśnie tej frustracji. And if he experiences frustration and he accidentally discovers the solution to get out of the frustration, jeśli doświadcza tej frustracji i cały czas wiemy, że mózg próbuje jednak znaleźć rozwiązanie, znaleźć ten poczucie błędu i przypadkowo, jeśli znajdzie jakieś rozwiązanie, które go wyciągnie z tego uczucia frustracji, the solution will have worked at least once. To będzie to rozwiązanie przynajmniej raz działało. Then he starts to use the solution in a compulsive way as the only way. Ale w tym momencie dziecko zaczyna używać tego sposobu, tej strategii właściwie do wszystkich sytuacji. Zaczyna myśleć, że to jest rozwiązanie. For example, every time I don't know the meaning of a word, I'm going to look at the letters. Więc na przykład nauczył się, jeśli tak można powiedzieć, że jeśli nie znam znaczenia słowa, to zaczynam bardzo dokładnie analizować każdą literkę ze sobą. And if he starts to use this solution in a compulsive way, as the only way, więc jeśli zaczyna w tym momencie stosować ciągle tę samą strategię do wszystkich problemów, and we all know that compulsive solutions are what disable the learning w tym process. momencie wiemy, że tego rodzaju zachowanie spowoduje, że proces uczenia się nie będzie prawidłowy. And that creating compulsive solutions is the disability of the learning disability. Więc to pojawia się na pewnego rodzaju właśnie zaburzenie całego procesu uczenia się. Then the learning process stagnates. Proces uczenia się jakby osiągnął poziom takiej stagnacji. And that person is having a learning problem. W tym momencie mówimy już o dużym problemie z uczeniem się. My experience is that at the moment that the child is so frustrated that there's no learning possible, that's when in our Dutch system there is a protocol for help paid by the government. Więc tu jesteśmy na etapie, że mamy właśnie to dziecko, które jest sfrustrowane, które zatrzymał się proces edukacyjny i tutaj wchodzi, można powiedzieć, prawo, czyli to jest sytuacja, gdzie jest zdefiniowane przez prawo, że jeśli dziecko ma właśnie takie procesy, problemy w uczeniu się, no to następuje proces, czy skierowanie go na zajęcia terapeutyczne. No to już jest zagadnienie, którym powiedzmy rząd, system edukacyjny ma rozwiązanie, ale mówimy już o sytuacji, w której jest problem. Nikt nie pracuje niżej, żeby tego było. Okay, now I have to go back. Na chwilę wrócę. Because, well, I'll leave this one. As we know in TUC, if there is a negative branch, you are going to look and see where you can cut it so that this negative result will not start to begin with. Przejdziemy teraz na chwilę do TUC, gdzie w TUC, kiedy diagnozujemy właśnie pewną sytuację i tworzymy taką negatywną gałąź, tak, bo widzą Państwo, widzimy negatywne konsekwencje pewnych kroków. Więc w TUC w kolejnym procesie, kiedy mamy zbudowaną negatywną gałąź, jest szukanie miejsca, szukanie pewnego poziomu, w którym możemy przeciąć właśnie tą gałąź i zmienić zachowanie, które spowoduje, że ona się zmieni pozytywnie. Więc szukamy teraz momentu, w którym możemy to przeciąć, zatrzymać. So, cutting the branch at the lowest level would be that an individual encounters a stimulus and does not recognize the stimulus. Więc pytanie wskazuje, że tak naprawdę to, co możemy zrobić, gdzie możemy przeciąć tą gałąź, jest na samym początku, że uczeń doświadcza bodźca i nie potrafi go rozpoznać. Jeśli tuż przetniemy gałąź i zaczniemy pracę, and that is what the Davis learning strategies gives you a possibility to really get at that level. I to jest właśnie wchodzi strategia Davis'a, że dokładnie tu się koncentrujemy. Już na tym pierwszym kroku dziecko nie rozpoznaje bodźca.
Więc tu zaczynamy pracę. The moment you are experiencing this non-verbal thinking and you have this blank, the whole world around you disappears. Więc moment, w którym właśnie dziecko doświadcza tej sytuacji, tej czarnej powierzchni, czarnej dziury, której właśnie nie widzi, nie rozumie, nie czuje, to w tym momencie dla niego cały świat gdzieś tam się, że tak powiem, zatrzymuje, czy staje się nieprzyjazny.